Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wzorem. Pokażę Wam, jak wykonać taki malutki kwadracik oraz pokażę Wam, w jaki sposób ja tutaj zszywam te kwadraciki. Także dzisiaj w sumie dwa tutoriale w jednym. I tak, co jest nam potrzebne? No standardowo włóczka i ja tutaj mam resztki włóczki Yarnard Jeans. Do tego szydełko i tutaj dobrałam szydełko 3 mm, nie chcę wyostrzyć, 3 mm. Oprócz tego nożyczki oraz jest nam potrzebna też igła, która mi właśnie zaginęła, ale wiedzcie, że igła jest, o znalazłam, jest nam tutaj potrzebna. I co? Zanim zaczniemy standardowo, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji na moim kanale oraz jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee i tam można to zrobić. Także wiemy co i czym robimy. Także kochani, nie to szydełko, to zaczynamy. Zaczniemy sobie od koloru na środek. W moim przypadku jest to taki blady żółty. Taki waniliowy, ponoć bardzo modny kolor w tym sezonie. I tak, robimy magiczne kółeczko. I kochani, jeżeli nie wiecie, jak kółeczko magiczne wykonać, ja robiłam tutorial, jak właśnie je zrobić i znajduje się on tutaj. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam właśnie do tego filmu. Tam mam nadzieję, że dobrze wyjaśniłam, jak magiczne kółko zrobić. I jak już będziemy mieli kółeczko gotowe, wykonujemy 3 oczka łańcuszka. I to będzie nasz pierwszy słupek. Następnie na naszym magicznym kółku wykonujemy 11 słupków. Narzut, wkładamy szydełko do kółka, przeciągamy włóczkę teraz przez 2 pętelki i przez 2 pętelki. Mamy pierwszy, następny. Narzut do kółka, przeciągamy przez 2 pętelki i przez 2 pętelki. Znowu narzut, trzeci słupek, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10 i 11 słupek. Mamy 11 normalnych słupków plus 1 z oczek łańcuszka, więc w sumie mamy tych słupków 12. Teraz zaciskamy nasze magiczne kółeczko, ciągnąc za tą krótszą niteczkę i wbijamy się tutaj w ten pierwszy słupek z oczek łańcuszka, tutaj w górne oczko. Tu się wbijamy szydełkiem, przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. Teraz oczko łańcuszka, włóczkę ucinamy, wyciągamy i pierwsze okrążenie mamy za sobą. Teraz wykonamy, kochani, płatki naszego kwiatka, więc bierzemy sobie kolorek, który na te płatki wybraliśmy. Składamy włóczkę w taki sposób i tutaj mamy taką pseudo pętelkę. Teraz wbijamy szydełko między którekolwiek słupki tutaj. Przeciągamy tą pętelkę i teraz w tą przeciągniętą pętelkę przeciągamy obie nitki i ciągniemy do momentu, aż nam ta krótka nitka wyjdzie. Zaciskamy tu sobie, zaciągamy tą długą nitkę i teraz tak, tą krótką nitkę układamy sobie między pętelką na szydełku, a tutaj dłuższą nitką. Robimy 3 oczka łańcuszka i teraz tak, kochani, tą nitkę układamy wzdłuż naszej pracy, tak samo tą końcową z poprzedniego okrążenia. A to po to, żebyśmy później jej nie musieli wszywać, bo sobie ją po prostu wrobimy. I tak,
Między tymi słupkami, w tym miejscu jeszcze, wykonamy 2 słupki podwójnie nawinięte, łączone górą. Wiem, nazwa długa, ale już Wam pokazuję dokładnie, jak to zrobić. Robimy 2 razy narzut włóczki na szydełko. Wkładamy sobie szydełko tutaj między te słupki. Tu pamiętamy, żebyśmy sobie układali niteczkę wzdłuż pracy. Przeciągamy ją i teraz przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki. Mamy 3 pętelki na szydełku i znowu przez 2 pętelki. Teraz znowu 2 razy narzut. Wkładamy w to samo miejsce. Przeciągamy przez 2 pętelki, przez 2 pętelki. Mamy 3 pętelki na szydełku i przez wszystkie 3 pętelki przeciągamy włóczkę. Teraz wykonamy sobie 2 oczka łańcuszka. Ominiemy sobie słupek i przejdziemy tutaj między kolejne słupki. Tu słupek pomijamy i znajdujemy się tutaj między słupkami, gdzie wykonamy 3 słupki podwójnie nawinięte, łączone górą. I tak będzie wyglądał każdy już tutaj do końca pracy płatek. Robimy 2 razy narzut. Wbijamy się pomiędzy słupki. Przeciągamy włóczkę teraz przez 2 pętelki, przez 2 pętelki, 2 zostawiamy na szydełku. Znowu 2 razy narzut. Wbijamy się w to samo miejsce. Przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i przez 2 pętelki. Znowu 2 razy narzut i raz jeszcze się wbijamy w to samo miejsce. Przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki, przez 2 pętelki. I teraz mamy 4 pętelki na szydełku i przez wszystkie 4 przeciągamy włóczkę. I mamy w ten sposób 3 słupki podwójnie nawinięte, łączone górą. 2 oczka łańcuszka i znowu między kolejnymi słupkami robimy dokładnie to samo, czyli 3 słupki podwójnie nawinięte, łączone górą. Dwa oczka łańcuszka i znowu między kolejnymi słupkami to samo, 3 słupki podwójnie nawinięte, łączone górą. Raz, 2 i 3. Łączymy górą, 2 oczka łańcuszka i tak, kochani, pracujemy dookoła. Jak już sobie pochowaliśmy przy okazji te niteczki, to możemy je uciąć. Dobra, ja zrobię tego kwiatuszka dookoła poza kadrem i widzimy się, jak będę tutaj pod koniec okrążenia. Wykonałam tutaj ostatni płatek. Teraz tylko 2 oczka łańcuszka. Płatków powinniśmy mieć 12. 2 oczka łańcuszka i wbijamy się, przebijając tutaj, jak mieliśmy te pierwsze słupki. Tu w tym pierwszym płatku ja przebijam się przez wszystkie te 3 słupki na górze. Następnie, oj, przebiłam się przez 1. O, teraz przeciągamy przez nie włóczkę, a następnie tą przeciągniętą włóczkę przez pętelkę, którą mieliśmy na szydełku. Oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. Ucinamy sobie nitkę, wyciągamy ją i możemy wziąć się za ostatnie okrążenie naszego małego kwadracika. Bierzemy kolorek, który sobie wybraliśmy. Składamy sobie o tak. Tak samo jak na początku tego kolorku. Zaczynamy naszą pracę na którychkolwiek tutaj oczkach. Wkładamy szydełko pod nie, przeciągamy włóczkę, a następnie przez tą pętelkę przeciągamy obie nitki do momentu, aż nam ta krótsza wyjdzie. I teraz, kochani,
układamy włóczkę między pętelkę, tą krótką, między pętelkę a tą długą nitkę. Robimy 3 oczka łańcuszka. Następnie 2 słupki na tym samym łańcuszku z poprzedniego okrążenia. Oj, przepraszam. 1 i 2. Dalej przechodzimy na kolejny tu łańcuszek, gdzie robimy 3 słupki, 2 i 3. Na kolejnym łańcuszku wykonujemy słupek, 2 słupki podwójnie nawinięte, czyli tak, pierwszy i drugi, 2 oczka łańcuszka i na tym samym łańcuszku z poprzedniego tu okrążenia robimy jeszcze 2 słupki podwójnie nawinięte i słupek. I to będzie róg naszego kwadratu. Teraz przechodzimy na kolejny tutaj łańcuszek, gdzie robimy 3 słupki. Raz, 2 i 3. Na kolejnym łańcuszku 3 słupki. Na następnym łańcuszku słupek, 2 słupki podwójnie nawinięte, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte i słupek. Czyli tak mamy słupek, słupek podwójnie nawinięty, słupek podwójnie nawinięty, 2 oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, słupek podwójnie nawinięty i słupek. Na kolejnym łańcuszku 3 słupki. 1, 2 i 3. Na kolejnym łańcuszku 3 słupki. 1, 2 i 3. Na kolejnym łańcuszku znowu robimy róg, czyli słupek, słupek podwójnie nawinięty, słupek podwójnie nawinięty, 2 oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, słupek podwójnie nawinięty i słupek. Na kolejnym łańcuszku 3 słupki, na kolejnym łańcuszku 3 słupki, i został nam ostatni wolny łańcuszek tutaj i na nim robimy słupek, słupek podwójnie nawinięty, słupek podwójnie nawinięty, 2 oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, słupek podwójnie nawinięty i słupek. Teraz tylko wbijemy się tu górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka i zrobimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka na górze, czyli oczko ścisłe zamykające. Ucinamy niteczkę, wyciągamy ją i kwadracik mamy gotowy. Teraz pokażę Wam, jak doszyć go do reszty moich kwadracików. No i tak, kochani, znajdujemy sobie 2 kwadraty, które chcemy połączyć. Bierzemy włóczkę na igłę i tak, zaczynamy, jak mamy tak w takiej pozycji kwadracik,
to wbijamy się tutaj w oczko łańcuszka, ale wbijamy się pod jedną tu nitkę, tą bliżej nas. I tutaj bierzemy drugi kwadracik i tutaj też jest niteczka i tą wyżej, z tego bliżej oczka łańcuszka, bok słupka. Widzicie, tu mamy 2 oczka łańcuszka, to tu po lewej wbijamy się, przeciągamy nitkę, a następnie przeszywamy sobie to jeszcze raz. Tak. I teraz wbijamy się słupek wyżej. O, tu mamy pierwszy słupek i w tą jedną niteczkę, która jest wyżej, wbijamy się w nią i przechodzimy do słupka z drugiego kwadratu, tutaj co mamy równolegle, i też w tą niteczkę wyżej się wbijamy. Przeciągamy nitkę. Tak, i teraz przechodzimy do słupka wyżej i też wbijamy się pod jedną niteczkę, pod jedną niteczkę tą wyżej i przechodzimy do równoległego słupka z drugiego kwadratu. I znowu przechodzimy słupek, można powiedzieć, wyżej, kolejny i równolegle przeszywamy słupek z drugiego kwadratu. I tak się przeszywamy. Słupek za słupkiem po kolei. Pamiętamy, żeby po prostu równo sobie to zszywać, nie omijać nic i nie robimy tego na okrętkę, tylko tak jak Wam właśnie pokazałam. Tu już ponad połowa. Już doszyję z Wami tutaj do końca boku. I tu mamy ostatni słupek. I na tym nie kończymy, ponieważ zszywamy jeszcze tutaj oczko łańcuszka z oczkiem łańcuszka. To jest ważne, żeby nam nie powstała tutaj dziura. Jeżeli chcemy, możemy przeszyć raz jeszcze to oczko łańcuszka i zostawiamy niteczkę, żeby zszywać dalszą część naszych kwadratów. Widzicie, bardzo ładnie to wychodzi, bardzo prosto. Boki naszych kwadratów się tutaj ładnie równają i możemy wiele różnych ciekawych wzorów z tego kwadracika wykonać. Ja Wam za dzisiaj już, kochani, ślicznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się przydał, że coś z niego wyniesiecie i w przyszłości będziecie robić takie śliczne kwadraciki. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.